Siemanko. Jestem właśnie w trasie do Mozambiku. A w sumie w trasie jestem to tak trochę dużo powiedziane, bo dopiero wyszedłem z hotelu raczej. A guest house'u, guest house. Tak dokładnie. Idę do sklepu kupić coś na śniadanie, bo jest jeszcze wcześnie rano. I następnie ruszam na dworzec. Muszę do centrum dojść, mam tam jakieś 15-20 minut. A później muszę złapać busa, który jedzie pod granicę z Mozambikiem, przejść granicę, złapać kolejnego busa. No nie będzie to takie proste. Miałem ustawionego. Podpowiedzieli mi, że mogę mieć busa o 15, żeby dojechać bezpośrednio do Maputo, do stolicy Mozambiku, ale z racji tego, że jest przed 8, nie chce mi się tracić czasu. Zrobię to troszkę bardziej przygodowo. Będzie na pewno więcej się działo, więcej przygód i więcej do pokazania. Oglądajcie ten odcinek. Na śniadanku banan i jakaś taka kanapka ze wszystkim. Szybko zjem i ruszam na dworzec. No, zjedzone. Ruszam na dworzec. Trochę żałuję, że godzinę wcześniej nie wyszedłem. Znaczy, w sumie nie mogłem. Musiałem wysłać materiał do odcinka, który oglądaliście wczoraj. No i zaczyna się robić gorąco. No ale cóż. Wydaje mi się, że jak trochę będzie ode mnie coś czuć, to i tak nie zmieni sytuacji w busie, która będzie. To jest szok. 30 stopni już gdzieś, a panie w kożuchu, w czapce, kurtki zimowe, rajtki. Mocno. Dochodzę na dworzec. Teraz rozpoczyna się misja, żeby znaleźć busa, którym dojadę do granicy. Dobra, ja pani powiedział, że muszę iść do tego z parasolką, że on mi powinien pomóc, że gdzieś tutaj odjeżdża. Chyba, że on jest od pomocy. Dobra, jestem już w busie. Akurat udało mi się, że ktoś mi fajnie podpowiedział, bardzo mili ludzie, że muszę jechać do Manzini i z Manzini łapać kolejnego busa i później chyba kolejnego, jeszcze chyba, że znajdę od razu do Maputo już. Także dobrze. Jak na razie wszystko dobrze. No, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, żeby po prostu już tego Manzini złapię bezpośrednio do Maputo. Ale czy to się uda, czy nie, to zobaczymy. Jak nie, to będzie trzeba wziąć jeszcze jeden i później jeszcze jeden. Spoko, fajnie. Potrzebowałem trochę przygody, to ją dzisiaj będę miał. No i ruszamy. Dobra, dojechałem. Teraz kolejne miejsce, kolejny bus. Powiedzieli mi, że muszę w tą stronę gdzieś tutaj popytać. Stąd gdzieś właśnie odjeżdżają. No i dobra, znaleziony bus, ale akurat przed chwilą jeden pełny odjechał. Wiecie, jak tutaj to działa? Musi się zebrać pełny bus i dopiero jedzie kolejny. Także mam czas, żeby sobie iść do sklepu. Dam radę jakoś. Tylko nie wiem, gdzie muszę ogarnąć. Ale spoko, ważne, że już znaleziony, wiem, gdzie mam iść. Cały dzień nie widziałem żadnego innego turysty poza mną. Ciekawie. Ale fajnie. Są przygody właśnie. Markecik. O, tutaj London Market. Jeszcze zobaczyć zmabane. Przejechałem tyle. A teraz muszę dojechać aż tu, do Maputo. Także teraz myślę, że 2,5 godziny trasy jeszcze będą plus przejście graniczne. W polu opowiadał mi też o tym, jak to ściemniali na dworcach różnych. Znaczy akurat nie tutaj, ale ogólnie, że w Afryce, że płacili dużo większe ceny niż lokalni za busy i tak dalej. A jak mówili, że nie chcą zapłacić więcej, bo wiedzą, ile kosztuje, to mówili, no to nie jedziecie. I musieli płacić. Ja miałem właśnie teraz, nie na tej stacji, tylko na wcześniejszej,
Pytam się gościa, znaczy fajnie gościu mnie zaprowadzi i tak dalej. Pytam jednego, ile za przejazd, on mi powiedział 80. Wsiadam do busa i nagle jest 30. Tylko nie wiem, czy tamten mi źle powiedział, czy ja źle usłyszałem, ale z 80 się zrobiło 30. Teraz niby za ten, już do samego Maputo mam zapłacić 150. No i dobra, ruszamy chyba. Mi się wydaje, że musi się uzupełnić, a jest nas tylko 5 w sumie, czy 6. Jednak zmiana po prostu. Musieliśmy z tego dużego zmienić na ten mały. No i tak zmieniliśmy sobie na taki. No cóż, jest jaki jest. Bardzo, żeśmy dojechali na miejsce. Jaki mogę mieć problem w Mozambiku? To, że gadają tam portugalską. Mało osób podobno po angielsku mówi, ale jakoś sobie dam radę. Ja nie wiem, kiedy ruszymy, ale minęło ponad pół godziny. Nic. Jest nawet mniej osób niż było wcześniej w tym busie. Także miałem trochę nie farta, że nie zdążyłem do tego wcześniejszego, bo już bym był od pół godziny w trasie. Kierowca powiedział, że mamy około 3 godzin, jak wszystko sprawnie pójdzie na granicy. Od razu pytał, czy mam wizę. Ja mówię, że nie, że akurat chcę z Polski, mogę wizę sobie załatwić na granicy, że nie będzie problemu. Z tego co pamiętam, jak sprawdzałem, to kosztowała coś około $100. No, także zobaczymy, czy się coś nie zmieniło. Tak było gdzieś tam napisane na jakimś blogu. Śmieci wszędzie, widziałem jak to działa po prostu. Ktoś coś skończył, wypił, wszedł, pod busa wrzucał. Tam remontują. Przy tym widziałem jak wymieniali klocki hamocowe. Tutaj z boku też jakąś pompę wymieniali. Wszystko na miejscu się robi. Nie ma czasu, żeby zostawić u mechanika. Sami dadzą radę zrobić. Tak godzina minęła i dalej bez zmian. Dalej czekamy. Masakra, 2,5 godziny już czekam i ani jedna osoba nie przyszła jeszcze. Jest nas tylko 4 w busie, a bus rusza jak się uzupełni, także nie wygląda to obiecująco. Jeden już odjechał rano. Mam nadzieję, że się coś zbiera jeszcze. Dobra, zapytałem o innego busa. Jeszcze inny tam jedzie, taki większy. Mam nadzieję, że zdąży. No. No good, thank you. Dani, thank you. No, jestem na granicy. Znaleźć toaletę, bo nie sikałem od 7 godzin. Strasznie mi się chce. Tylko nie wiem gdzie. Kurczę. No, Dani. Może tu gdzieś w barze jakimś znajdę. Ale mnie wszyscy obcięli jak szedłem do baru. Z góry na dół, także szok po prostu. Nie mieli przyjemnych min. Dobra, prawdopodobnie tędy się idzie na granicę. No tak. No guys. Muszę iść na początku dostać pieczątkę wyjazdową. No a później się zacznie przygoda z tym, że mi dali wizę do Mozambiku. Normalnie można ją załatwić online, ale ja miałem lekkie problemy z tym. Nie wiem, jakoś nie udało mi się załatwić, gdzie nigdy praktycznie nie ma problemu, żeby załatwić wizę. Akurat z tą miałem, no ale też wyczytałem, że można spokojnie załatwić sobie na miejscu. Czy nie tak spokojnie, ale że można ją dostać na granicy. Się tylko podejrzewam, że trzeba dać łapówę, bo no tak ludzie pisali, że bez łapówki na przykład nie działa drukarka, żeby wydrukować, albo inne różne takie rzeczy, że akurat się nie da, akurat nie dostanę i tak dalej, że będzie trzeba próbować. W ogóle jechałem teraz autobusem, siedziałem koło takiego chłopaka, który mówił, że właśnie był tutaj załatwić sobie pracę i tak dalej, nie udało mu się, że wracał do Mozambiku. Ja mówię, no ja tutaj jeden dzień tylko byłem, ja tak słabo gadał po angielsku, bo wiecie, po portugalsku, ale coś się starał. I on mówi, no, a ty po co? Ja mówię, no jeden dzień tylko jadę do Mozambiku. On mówi tak, w biznes? Ja mówię, nie biznes, w podróże.
Mówi, trawka? Czy biznes z trawką robić? Fu, a czemu to zaraz wam powiem. W Eswatini bardzo popularne jest hodowanie trawki. Wiecie, o jaką trawkę chodzi. Normalnie jest zakazane, ale rząd przymyka oko ze względu na to, że bardzo duże pieniądze na tym ludzie zarabiają i na cały klimat, słońce i tak dalej mają bardzo dobry produkt. I dlatego ten chłopak też od razu pomyślał, że ja po to tu przyjechałem, że w biznesach. No, ale nie. Jestem podróżnikiem. Dobra, po stronie Eswatini, Królestwa Eswatini, wszystko fajnie, sprawnie. Teraz jedziemy do Mozambiku. Tak mi się chce pić. Mam nadzieję, że znajdę szybko jakiś sklepik, żeby sobie kupić coś do picia. I że szybko znajdę busa, który odjedzie, że nie będzie tak jak wcześniej, że czekałem tyle czasu, że szok. Że wszystko fajnie, szybko, sprawnie pójdzie. Że z 15 ja wyjechałem z domu po 8 czy przed 8. Oczywiście 7 godzin. 7 godzin zrobiłem trasę, którą powinienem zrobić 2. Tak to wygląda w podróżowaniu. Ale jeszcze w podróżowaniu po Afryce. Powiem wam tak, no po Azji się super podróżuje. A jak ma być przeważnie tak jest. No czasem już są opóźnione autobusy i tak dalej. No ale tutaj było inaczej. Tu dopóki śniegozbieranie pojedzie. A i tak nie pojechałem tym, co miałem jechać, tylko miałem fartę i znalazłem jakiś inny, który dojechał po prostu na granicę. No i tu przechodzę teraz na stronę Mozambiku. Ja nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. No i załatwione. Wiza jest. Jestem oficjalnie w Mozambiku. Kolejny kraj w Afryce, kolejny kraj na mojej mapie świata, który odwiedziłem. Tak mi się chce okropnie pić, że zaraz nie wytrzymam, naprawdę. Muszę gdzieś ogarnąć i za chwilę wam opowiem, co tu się działo. Godzinę spędziłem na granicy. Ogólnie wiza kosztuje $100. Myślę, że mi coś zostało. Trzeba mieć zamienione, ja nie miałem. Dzwonili specjalnie pokoju, że ktoś przyszedł mi zamienić pieniądze. No i zaczynamy dalszą przygodę. No i jestem w Mozambiku, trzeba teraz gdzieś znaleźć busa. O, właśnie jakiś odjechał. Czekam na busa już od pół godziny i nic nie przyjeżdża. Przyjechało parę, ale żaden nie jechał do Maputo akurat. Tak, muszę czekać na busa. Pani mi powiedziała, że mogę sobie usiąść na skrzynce po piwie. Czekam, widzę, że dużo turystów teraz przyszło, także zaraz powinien bus pojechać jakiś. Mam nadzieję. Pokazuję tutaj, że do Maputo jeszcze jest 62 km. A jestem w busie. Zapakowany jest na maksa. Zaraz wam pokażę. Jeszcze dużo osób wsiada. Ja mam tak. Cały bus ludzi i jeszcze więcej wsiada. Jeszcze 3 osoby muszą wsiąść. Kolejny raz zmieniamy busa. W busie jest 19 osób. W Afryce jest taka zasada, że nie wchodzi tyle osób, ile z miejsc, tylko tyle, ile się zmieści. I weszło 19 osób i tak będziemy jechać. Stoimy już od prawie godziny, nie ruszamy, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Dojadę na miejsce, to wam opowiem, co się działo na granicy, jak to wyglądało, no i dobrze, że miałem trochę więcej takich drobnych dolarów, bo nie chcieli mnie tak za bardzo wpuścić. Znaczy tak, ja wiedziałem, że muszą mnie wpuścić, ale wiadomo, co oni też chcieli. Pomogli mi w paru sprawach, także powiedzieli, że to było za ich czas, za to, że mi pomogli. Ale to wam powiem wszystko później, bo teraz tutaj ciężko się rozmawia. Nie jest lekko. Ludzie wysiadają teraz. 19 osób w busie. Sobie wyobraźcie. Ponad stan. Patrzcie, nawet tuk-tuki tu mają. Ale serio, już bym chciał tak dojechać. Już mam tak dość. Szyba rozbita z przodu.
Oh, depois da pastelaria. Venha depois da pastelaria. Aqui na Igreja Universal. Venha aqui na Igreja Universal. Co jakiś czas się zatrzymujemy, że my nie dojdziemy tam chyba nigdy. Wiecie jak to jest. Mówię sobie, nie wyjeżdżam o 3:00, bo nie chcę jeździć po ciemku, żeby za późno dojechać, nie chcę tracić całego dnia. Wychodzi na to, że będę później, niż jakbym pojechał tym busem o 3:00. Serio. Masakra. Nie możemy dojechać po prostu. Ciekawe ile jeszcze z dworca będę miał z buta, żeby do hotelu dojść. Mój hotel jest trochę za centrum, a nie mam zamienionych żadnych pieniędzy. To jest problem. Co? Dojechaliśmy. Miałem być tu zanim się zrobi ciemno. Robi się ciemno, a ja dalej jeszcze mam kawał drogi do hotelu. Idę wypłacić jakieś lokalne pieniądze i później biorę taksę i jadę do hotelu. Okazało się, że w ogóle hotel mam niezarezerwowany, bo mi przyszła rezerwacja. Musiałem na granicy szybko zarezerwować jakiś wkit. Także troszkę w plecy, ale no cóż, trudno. Biorę pieniądze i jadę, już się nie mogę doczekać. 10 godzin już jestem w trasie teraz. Po prostu marzę o tym, żeby coś zjeść. Jadłem tylko śniadanie. Są okropnie głodne, okropnie po prostu. Panowie mi tu pomagają ogarnąć jakąś taksę, bo nie mamy do hotelu. A tu powiem wam, że nieciekawie wygląda. Dobra, jestem w taksie. O, niełatwo było. No i dotarłem do hotelu. Patrzcie, jaki czat. Wanna taka, ale to jest chyba typowo dla ludzi, którzy przyjeżdżają i biorą jednoosobowe pokoje. No chyba, że jest jakaś para. No i mam CVO, ale to zobaczycie dopiero jutro rano, jak wstanę. Przy samej plaży. To czarne wszystko to z morza. Zapowiadają się 2 fajne dni w Maputo. Po 13 godzinach ściągnięcia butów, wierzcie mi, że to jest złoto. Tylko nie chcę sprawdzać sobie, co jest dalej. A dlaczego zatrzymałem się w takim hotelu? Z hostelu nagle do takiego hotelu 5-gwiazdkowego? Dlatego, że mam co świętować. I raz na czas trzeba sobie dobrze spędzić czas. Znaczy teraz się dobrze spędza, ale tak bardzo dobrze. No. Właśnie, że nie zapomniałem wam powiedzieć, co było na przejściu. Wiadomo, trzeba było dać jakąś lekką łapóweczkę. Ale to była taka łapówka, że po prostu została tak dosadnie powiedziana, że muszę ją dać. Ja wiedziałem, że będę musiał dać. Jeden kolega mi opowiadał, że na przykład mu powiedzieli, że tak jak mówiłem wcześniej, że drukarka się zepsuła, a dał $10 i nagle się naprawiła. No nie do wiary normalnie. Polak był, to też musiał dać lekką jakąś łapóweczkę, żeby wjechać. Wiecie, my jesteśmy w Afryce, no mówmy się, no, normalna sprawa. A u mnie było tak powiedziane, że przyjechałem, to na początku, że co, wizy nie mam, jak to bez wizy w ogóle na granicy, że niemożliwe, że nie wjadę. I ja mówię, ja jestem z Polski, ja mogę tu bez wizy być, ja wszystko sprawdziłem. Nie, aferę, wiecie, robią tam dookoła, bo nikogo nie było, tylko ja byłem sam. Sprawdzają wszystko i tak dalej. Przyszedł jakiś kierownik, pokaż to. On mówi tak, dobra, chodź ze mną. Tutaj masz pokazane, ile musisz nam zapłacić za wizę. Tam wyszło coś około $100, 6250 tych tutaj. Ja mówię, no dobra, tylko ja mam dolary. On mówi, nie, dolarami to nie da rady zapłacić, to musisz tutaj normalnie, naszą walutą. Ja mówię, ale jak ja mam to zrobić? On mówi, no mogę ci pomóc, no. Ty pomożesz mi, ja pomogę tobie. Już wiedziałem, o co chodzi. I oddał mi paszport, no i musiałem, wiecie, mu dać go drugi raz. Tylko z sadzoną dyszką w środku. No ale dobrze, że się dało, no wiecie. I później już wszystko elegancko. Zadzwonił do pana, który przyszedł, wymienił mi pieniądze, jeszcze dał mi za mało, dał mi mniej o 250. Mówię, ty, ja potrzebuję równo na wizę, tylko mam $100, potrzebuję równo na wizę. Nie, bo to wiesz, to jest Black Market, to inaczej działa. Ja mówię, dawaj na tą wizę, nie? Przyszedł ten kierownik, mówi, tyle mu dałeś? Tyle. Czemu go oszukujesz?
I wiecie, już po mojej stronie zaczęło stawać wszystko tak jak ja mam. Nie po, wiecie, gościu, który przyszedł dla niego zamienić pieniądze, tylko po mojej stronie, że tam to nie próbują szukać, że ma mi dać tyle, ile ma być. I tylko ledwo wyszedłem z tego. Wiecie, to wszystko załatwione, tam z godzinę posiedziałem, wiza wklejona. Później jeszcze jedna pani tak coś kręciła oczami, no ale już miała tyle, co sobie pokręciła, wiecie. I tak nie miałem więcej pieniędzy. I wychodzę tylko przed to i gościu, że wymieni mi pieniądze. I taka sama sytuacja, jak mi Polo opowiadał, że najpierw w początku wyciąga pieniądze, zaraz je bierze z powrotem, a dam ci drobniejsze i mi zaczyna, wiecie, z 1500, nagle mi 300 odliczył, ale drobnymi. Ja mówię, weź spadaj, znam ten numer. Kolega mi opowiadał. No i tak to było. Tak wyglądał ten dzień, także chcieli nastraszyć, że ja nie wjadę, a nagle stało się tak, że z miłą chęcią mnie wzięli. Tak to jest. Pokażę wam jeszcze później coś dalej, co tu jest. Na początku muszę teraz się ogarnąć. Zjadłem przed chwilą. Idę poćwiczyć. Chłop po 13 godzinach podróży przychodzi do pokoju i idzie ćwiczyć na siłownię. To są podróże wojownika, pamiętajcie, a nie jakiegoś leszcza. Siema. Właśnie wstaję na śniadanie. Jeszcze jestem na ostatnim piętrze. Dobrze to wygląda. Spało się dzisiaj po prostu tak idealnie. Wiecie jak to jest po miesiącu spania praktycznie w aucie i w namiocie. W namiocie do takich hostel, to teraz jak się w normalnym hotelu wyspałem, o, idealnie. Śniadanko, rano cardio, trzeba trochę potrenować przed wyprawą na Kilimandżaro. Wieczorem ciężary, siły Rodriguez i cały dzień zwiedzania. Pogoda jest bardzo słaba, na razie nie wiem czy nie będzie padało zaraz. Spokojnie, mam co robić. Śniadanko jest na wypasie. Potrzebowałem też tego. Good morning. Fajnie. No i zobaczycie jak wygląda basenik w hotelu. Muszę poczekać chwilę, za 2 godziny ma się zrobić fajna pogoda. To wam pokażę jeszcze raz tutaj wszystko, jak wygląda plaża. I właśnie patrzyłem już jest super. Czy nie super, tylko już się super robi. Popatrzyłem właśnie, w które miejsce pojechać kolejne. Pojadę do miejscowości Punta de Oro. Jedna z takich bardziej znanych tutaj właśnie na południu Mozambiku. Ale wielko. Dla ludzi, którzy zastanawiają się, dlaczego tutaj akurat jest język portugalski, no to właśnie dlatego, że pierwszymi Europejczykami, którzy tutaj dotarli, byli właśnie mieszkańcy Portugalii w 1498 roku. I do 1975 była to kolonia portugalska. Właśnie w 1975 odzyskali niepodległość i zaczęła się wojna domowa, która trwa 16 lat. Jak przyjedziecie do Mozambiku, to jak będziecie chcieli mieć jakiegoś takiego Ubera, to oni nie używają Ubera, tylko używają Yango. Yango Taxi, dokładnie. Trening musi być zrobiony, a dzisiaj będą zrobione nawet 2. Bo jeszcze jednak zmienię. Jednak teraz zrobię siłę, bo się za bardzo najadłem na śniadaniu. A później cardio. Forma jest cały czas. Pranie się suszy. Pamiętajcie, trzeba mieć czyste rzeczy cały czas. Ale popatrzcie, jaki piękny widok mam. Pogoda się zrobiła. No nieźle jest. Idę, zaraz wam pokażę, jak wygląda, bo tutaj jest plaża na dole. Jest molo, palmy. Tam jest jeszcze inny hotel, w którym się miałem zatrzymać. Albo trochę droższy niż ten. Nie miał siłowni. Wolałem siłownią, żeby ćwiczyć. Dobra, lecę nagrać trochę plaży. Dronik na plecach jest. Przed chwilą akurat była w użyciu. Trzeba dobrze wyglądać, pamiętajcie. Dobra, zobaczcie jak wygląda tutaj plaża przy właśnie Maputo. A dokładnie nie przy Maputo, tylko w Maputo. No. Pogoda się zrobiła naprawdę piękna. Rano byłem załamany. Mówię, kurde, specjalnie taki hotel wziąłem elegancki, żeby mieć super widok, żeby się zrelaksować. A tu chmury jeszcze prawie padało.
A tu 10 rano. Jest świetnie. Jak wygląda cały hotel, to wam zaraz pokażę z drona. Ale wieje. Tu jeszcze są apartamenty. Idę zobaczyć, co tu się dzieje. Jakiś beach bar zaraz koło hotelu mam. No bardzo ładnie tu wygląda. Hello sir, how are you? You good? Oh, very good. Very nice. Jakby było więcej ludzi, to było super. No. Wieczorem tutaj przyjdę na zachód słońca. A tu policja co chwilę kogoś zatrzymuje. Pani z karabinem stoi. Jest taki jeden, który by nagrał film, że to jest kraj karabinów. No ale cóż, nie ja. To jest normalne, że policja ma karabin. W ogóle co do Mozambiku, to też słyszałem, że jak tutaj się bierze samochód, no to są kłopoty, tak szczerze mówiąc. Chcecie tu jeździć, że policja za każdym razem zatrzymuje. Jak widzi obcokrajowca, no to chce łapówę. Że tak to wygląda, a że jak będą widzieli, to będą was co chwilę zatrzymywali. Nawet po przekroczeniu granicy, jak jechałem busem, to były chyba 4 takie miejsca, gdzie zatrzymywali. Także nie wiem, czy się to opłaca w ogóle tutaj brać samochód. Te lokalne busiki wszędzie dojeżdżają, no ale to też zależy, jak to podróżuje. Idę spróbować jeszcze ogarnąć kartę do telefonu. To chyba takie lepsze centrum handlowe. Nie przy moim hotelu. Mam nadzieję, że będzie karta. Bo jednak co jak co, ale internet trzeba mieć wszędzie. Cofam to, że to jakaś lepsza galeria. Tu kompletnie nic nie ma. Tylko jakieś kino, jeden supermarket. Nic więcej. I kawiarnia. W ogóle przed chwilą wyczytałem i też porozmawiałem z kimś i ktoś mi powiedział, że Mozambik teraz jest naprawdę stosunkowo bezpiecznym krajem do podróżowania. Na pewno jest dużo lepiej niż było kiedyś. A wczoraj jak wracałem właśnie z granicy, tutaj na Maputo, miałem z takimi 2 Rosjanami, ale bardzo normalnie. Oni mówią, że nie są przeciwko tej wojnie, że totalnie nie popierają, że oni mają kolegów na Ukrainie, że oni mają teraz wszystko urąbane, że oni tego nie chcą. Normalne chłopy, bardzo. Podróżnicy też. Hello. Ten jeden, który tak głównie gadałem, bo mówił dobrze po angielsku, to w ogóle po akcencie w życiu nie pomyślał, że on jest stamtąd. Miał 70 krajów już odwiedzony i tak dalej. Bardzo normalny. I właśnie on mówił, kurczę, no, że Mozambik to jest tak niebezpieczne, jedno z najniebezpieczniejszych krajów w Afryce. Ja mówię, co? Chyba nie, chyba ci coś pomyliło. Niebezpieczna to jest Somalia, a nie Mozambik. Mówi, nie, ja czytałem, że trzeba uważać wszystko. Kurde, i tak dał mi trochę do myślenia. Mówię, kurde, mi każdy mówił na odwrót. Że to jest bezpiecznie, że to jest fajnie przyjechać, że po stolicy można chodzić normalnie z telefonem, że wiecie, nie trzeba się jakoś mega bać, że ktoś wam go może ukraść. Chociaż oczywiście tak trzeba uważać, wiadomo. No i powiem wam, że nie wiem gdzie on to wyczytał, chyba wyczytał coś, co się działo tutaj. Czekajcie, kiedyś się skończyła z 30 lat temu, jak była wojna domowa, nawet więcej, to może wtedy jakieś stare informacje miał. No, ogólnie podobno jest bezpiecznie. Pokażę wam jeszcze jaki piękny widok jest z drugiego basenu. Dobra, niestety na razie nie udało się polatać dronem ze względu na to, że wyskakuje mi strefa autoryzacji, muszę mieć numer telefonu, żeby mi wysłali SMS-a, że jestem świadomy tego, że gdzieś 10 km stąd jest lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Także drona zobaczcie w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Przygód nie brakowało, ale takie są właśnie podróże i o to chodzi. I o to chodzi w podróżowaniu, że to nie są wakacje, to są podróże. Dzięki, trzymajcie się. Pamiętaj o subskrypcji, bo to bardzo ważne. Wiem, że dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy i mówią mi, po co mi te subskrypcje, że pewnie więcej zarabiam, jak mam dużo subskrypcji. Nie, na subskrypcjach się nie zarabia. Także to nie o to chodzi. Tylko dzięki subskrypcjom dostanę złoty znaczek od YouTube. A o to chodzi, to jest mój cel. Dzięki, pozdro.
like this. I like this.